Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny film na kanale Twój Kosmetolog. Na wstępie chcę Wam podziękować za każdą subskrypcję, ponieważ ostatnio Was troszeczkę tutaj przybyło, także bardzo się cieszę. No i zachęcam Was wciąż do komentowania. Podzielcie się, jakie tematy Was jeszcze interesują, jeżeli chodzi o taką naszą codzienną, świadomą pielęgnację. Podzielcie się może też tym, jaki macie typ cery, czy macie jakieś problemy skórne, na przykład bez czego nie wyobrażacie sobie swojej codziennej pielęgnacji. Dajcie koniecznie znać. Jestem bardzo ciekawa, a tymczasem dzisiejszy film będzie taki troszeczkę rozwiewający pewne wątpliwości i temat będzie nieco kontrowersyjny, ponieważ chcę dzisiaj się z Wami podzielić wiedzą na temat alkoholi w kosmetykach. Jak najbardziej takie alkohole znajdują się w kosmetykach, oczywiście nie wszystkich, no i zapewne słyszeliście nieraz, że alkohole w kosmetykach w ogóle są niepotrzebne, że są zbędne, że podrażniają skórę, że wysuszają, że mogą alergizować i w ogóle są nam niepotrzebne, żeby ich unikać. Natomiast pewnie nie każdy z Was wie, a może wie, nie wiem, ale dzisiaj chcę te wątpliwości rozwiać, że nie wszystkie alkohole w kosmetykach są złe i naprawdę mają przeróżne funkcje i dzisiaj chciałam Wam też na konkretnych przykładach kosmetyków pokazać, jak szukać właśnie tych alkoholi w kosmetykach, jak rozróżnić te dobre, jak i te, powiedzmy, złe. Ale co do tych złych też chcę powiedzieć kilka słów, nieco więcej. Natomiast na wstępie powiedzmy sobie w ogóle, co to jest alkohol, więc taka troszeczkę lekcja chemii. Jest to związek organiczny, który ma przyłączoną grupę hydroksylową do atomu węgla. Alkohole mają podobną budowę, natomiast oczywiście się różnią i mamy bardzo wiele różnych alkoholi. Różnią się również funkcjami. Natomiast nie będziemy się teraz zagłębiać już konkretnie w tą budowie, bo nie o tym jest ten film. Natomiast na pewno mają różne funkcje i te funkcje mogą być m.in. takie jak funkcja przeciwbakteryjna, taka funkcja właśnie dezynfekująca. Bardzo często przecież alkohol kojarzy nam się w tych wszystkich preparatach dezynfekujących. Ponadto też ma funkcję przeciwzapalną. Również jest rewelacyjnym konserwantem, co jest bardzo istotne, jeżeli mówimy o kosmetykach. Ponadto też jest promotorem przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, więc też jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ jak wiemy, nasza bariera hydrolipidowa i ogólnie bariera ta skórna jest dosyć mocna. Jeżeli mamy jeszcze tym bardziej ją w dobrej kondycji, no to też nie jest tak łatwo, żeby dane substancje przeniknęły głębiej. No a właśnie alkohol jest jednym z tych promotorów przenikania i to jest jego podstawowa funkcja. Ale też jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem. Wspominałam ostatnio o kwasie salicylowym. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zerknijcie. Tutaj będzie u góry gdzieś odnośnik. I właśnie bardzo dobrze na przykład kwas salicylowy rozpuszcza się w tłuszczach, ale też wiele innych substancji bardzo dobrze rozpuszcza się właśnie w alkoholu. Ponadto jest też, może być humektantem bądź emolientem, czyli może nawilżać, może natłuszczać, może wzmacniać tą naszą barierę hydrolipidową i zapobiegać ucieczce wody z naskórka, jak i chronić też przed czynnikami zewnętrznymi. Ale to są już specyficzne grupy alkoholi, te dobre właśnie i ja o nich wspomnę nieco później. Ponadto alkohole mają również funkcję taką emulgującą, wpływają na stabilność danego kosmetyku na przykład. No i też mają bardzo ważną funkcję, ponieważ mają też funkcję taką działanie zapachowe i też mamy różne grupy alkoholi, które właśnie wpływają na zapachy w naszych kosmetykach. Podejrzewam, że też nie każdy z Was zdaje sobie sprawę, że zna na przykład daną substancję, a ona również tym alkoholem jest, dlatego za chwilkę Was właśnie zapoznam z tymi nazwami, ale zaczniemy sobie od tych alkoholi, które powszechnie są uważane za te szkodliwe, czyli za te, które podrażniają, które alergizują, które bardzo wysuszają naszą skórę. I co powiem na wstępie, to powiem tak, że rzeczywiście tak jest. Te alkohole, które za chwilkę wymienię, one takie wysuszające funkcje również mają i mogą skórę, która jest bardzo sucha, która jest podrażniona, która jest na przykład naczyniowa, która jest wrażliwa czy na przykład alergiczna, albo również problematyczna, trądzikowa, ale również mająca problem z barierą hydrolipidową, która nie jest odpowiednia i skóra nie jest również odpowiednio nawilżona, no to rzeczywiście tych alkoholi warto unikać, jeżeli mamy taką możliwość i te alkohole nie są wskazane. Przy innych zdrowych, tak powiedzmy kolokwialnie cerach, no to
możemy niekiedy dopuścić te alkohole pod warunkiem, że one są gdzieś tam przy końcu listy i jest ich bardzo niewielka ilość i też nie znajdują się one we wszystkich nagle naszych kosmetykach, bo też jest to bardzo ważne. Natomiast jeżeli ogólnie skład jest w porządku i ten alkohol gdzieś się znajduje bardziej przy końcu, a nie na początku, nie znajduje się w takich kosmetykach jak na przykład toniki, które mają funkcję inną, bo mają przede wszystkim funkcję przywrócenia pH naszej skóry, chociaż dzisiaj również funkcje pielęgnacyjne, natomiast nie jest to ich taka podstawowa funkcja, ale znajdują się właśnie w takich substancjach, w takich kosmetykach, gdzie mamy jakieś substancje aktywne i mogą być te alkohole promotorem przenikania, no to tutaj uważam, że jest to dopuszczalne. Natomiast to muszą być małe ilości, to muszą być tylko pojedyncze kosmetyki i przy skórach tak zwanych zdrowych, nieproblematycznych, na pewno nie takich, które ulegają łatwemu podrażnieniu, są wysuszone, więc musicie oczywiście obserwować swoją skórę. Natomiast rzeczywiście ogólnie powszechnie tych alkoholi mówi się, żeby unikać, jeżeli mamy taką możliwość. I o jakich alkoholach mowa? Mowa przede wszystkim o alkoholu etylowym, czyli naszym etanolu. Czemu naszym? Ponieważ jest bardzo popularny i przede wszystkim kojarzymy go z przemysłem spożywczym, ale w kosmetykach również się znajduje. Tutaj będą wypisane ogólnie nazwy, pod jakimi mogą się kryć, jeżeli chodzi o etanol w kosmetykach, ponieważ on może być nazywany różnie i żebyście nie wpadli w pułapkę, żebyście wiedzieli, że to właśnie o ten etanol chodzi. Jest to alkohol, który jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, jak i konserwantem, to są jego podstawowe funkcje. Ma też działanie właśnie przede wszystkim bakteriobójcze, w wysokim stężeniu, około 70% właśnie ma to działanie takie dezynfekujące, bakteriobójcze, w wyższych stężeniach już nie spełnia takiej funkcji, ale to głównie jeżeli mówimy o preparatach takich typowych do dezynfekcji. Przy okazji warto wspomnieć, że dezynfekcja to nie jest to samo co sterylizacja, więc wszystkiego się wtedy tym alkoholem nie pozbędziemy. Nie pozbędziemy przede wszystkim się tych form przetrwalnikowych, więc to też jest ważne, że to nie jest takie 100%, natomiast rzeczywiście w większości się tych drobnoustrojów pozbędziemy. Natomiast jeżeli mówimy o funkcji w kosmetykach, no to jest takie stężenie maksymalnie do 5%, więc jest zdecydowanie to co innego, ale może wysuszać, może podrażnić, więc rzeczywiście te skóry delikatne, suche muszą na ten alkohol w kosmetykach uważać. Jak go się pozyskuje? Przede wszystkim z fermentacji m.in. cukrów, m.in. skrobi, także w ten sposób on występuje. Kolejnym alkoholem, który warto unikać w kosmetykach, ponieważ właśnie skóra może ulec podrażnieniu, może ulec jakiemuś wysuszeniu mocniejszemu, to jest alkohol denaturowany. I jest to alkohol, można powiedzieć, że taki troszeczkę pochodna alkoholu etylowego, etanolu, ponieważ jest to tak zwany skażony etanol. Co to oznacza? To oznacza, że tam są dodawane jakieś substancje różne, zapachowe, barwnikowe i tym podobne, aby ten alkohol nie był właśnie gotowy do spożycia, a właśnie jest używany bardzo często w kosmetykach. Natomiast on również potrafi nieźle wysuszyć i podrażnić, zwłaszcza jeżeli mamy skórę z taką tendencją, więc trzeba też na niego uważać. Również jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, jak i konserwantem. No i trzeci alkohol, więc słuchajcie, nie jest aż tak dużo tych alkoholi, których warto unikać, to jest alkohol izopropylowy. I jest to alkohol, który jest mocniejszy nawet niż etanol pod względem swojego działania takiego dezynfekującego, pod względem działania również tego negatywnego, czyli wysuszenia, jak i podrażnienia, mocno ściąga tą skórę. Jest ogólnie alkoholem tańszym, ale właśnie jeszcze bardziej intensywnym, więc też warto na niego po prostu uważać. Kolejna grupa alkoholi to już są alkohole, które są dopuszczalne do użytku, dlatego teraz właśnie poznacie te nazwy, które są bezpieczne, ale oczywiście to wszystko zależy też od skóry i trzeba skórę obserwować. I na przykład mamy takie alkohole tak zwane aromatyczne, które właśnie wpływają na zapach. Wpływają na zapach, na to, że nasz kosmetyk pięknie pachnie i są to alkohole bezpieczne, również używane w kosmetykach naturalnych, natomiast co ważne, mimo że nie mają dużego potencjału alergizującego, no to mogą go mieć i trzeba obserwować, jeżeli mamy skórę do tego skłonną, no to jak najbardziej trzeba na to również zwrócić uwagę, czy przypadkiem te składniki nam nie szkodzą. Natomiast mówię, są dopuszczone w kosmetykach naturalnych, więc są bezpieczne. Nie działają tak właśnie wysuszająco, podrażniająco na skórę. Jakie to są alkohole? Przede wszystkim jest to alkohol benzylowy.
Też tutaj będziecie mieli wypisane nazwy tych alkoholi, pod jakimi możecie znaleźć w składzie Inchi. I to jest alkohol, który ma taki zapach jaśminu, bzu, hiacyntu i jest to taka troszeczkę mieszanka. Następny taki popularny dosyć alkohol właśnie aromatyczny, zapachowy, który możemy znaleźć w kosmetykach, to jest alkohol cynamonowy i alkohol anyżowy. Więc są to takie zapachy bardzo popularne, które są używane przez producentów. Są to składniki, które muszą być wykazane w składzie Inchi, więc na pewno je znajdziecie, jeżeli one się w nich znajdują. No i te nazwy mogą być różne, tutaj jak wspomniałam, u góry będą one wypisane. Kolejnym popularnym takim alkoholem używanym w kosmetykach to jest na przykład alkohol butylowy, który jest takim wzmacniaczem zapachu, jest też bardzo dobrym konserwantem i ogólnie nie ma dużego potencjału alergizującego. Kolejna grupa to są alkohole tłuszczowe, czyli takie alkohole, które mają taką funkcję emolientów, czyli substancji takich natłuszczających, wzmacniających naszą barierę hydrolipidową, więc Wasza skóra zdecydowanie powinna je polubić i tych alkoholi nie ma co się bać, a bardzo często właśnie występują w kosmetykach, więc nie wystraszcie się, jeżeli zobaczycie po prostu tą końcówkę alkohol. Zobaczcie konkretnie te nazwy, one będą znowu u góry wypisane. Alkohole tłuszczowe to są alkohole, które są pozyskiwane z natury, między innymi na przykład w oleju kokosowym mogą się znajdować. I jakie to są alkohole? Przede wszystkim alkohol cetylowy, starylowy, mirystylowy, arachidylowy, cetylostarylowy, laurylowy, lagilonowy, także naprawdę tych nazw jest bardzo dużo i możecie sobie coś tutaj powybierać, ponieważ naprawdę są bezpieczne, wzmacniają naszą barierę hydrolipidową, która jest odpowiedzialna, tak jak wcześniej wspomniałam, za takie też ogólną ochronę w sumie naszej skóry przed czynnikami zewnętrznymi, ale również, co bardzo istotne, przed ucieczką wody z naskórka nas ochrania, także to jest bardzo ważne, że to nawilżenie przez to jest dużo lepsze. I również skóry problematyczne, jak i skóry suche, wszystkie skóry powinny dbać o jak najlepszą naszą barierę hydrolipidową. Następnie mamy takie alkohole, które się nazywają alkoholami terpenowymi i one również są odpowiedzialne za zapachy, także też mają funkcje takie zapachowe. One są m.in. w olejkach eterycznych, również są pozyskiwane z natury. I to są bardzo popularne zapachy, które pewnie znacie, to jest m.in. geraniol, który ma taki troszeczkę kwiatowo-pomarańczowy zapach, bardzo popularny w różnego rodzaju właśnie takich kosmetykach zapachowych, ale też linalol bardzo często jest w naszych kosmetykach, sami sprawdźcie, zobaczcie, czego nie macie w składzie, ale też bardzo popularny mentol, który ma zapach mięty, to jest również alkohol terpenowy. Ponadto mamy jeszcze borneol, który ma taki zapach troszeczkę takiej kamfory. No i też fitol. Jest to popularny składnik, który też się znajduje m.in. w chlorofilach. I jest to składnik, który bardzo często w kremach nawilżających znajdziemy z tego względu, że wzmacnia naszą odnowę naskórka w ten sposób. Wzmacnia naszą odnowę naskórka, więc często w tych kremach go znajdziemy. No i taką ostatnią grupą alkoholi, którą możemy znaleźć w naszych kosmetykach, to są alkohole polihydroksylowe, ze względu na swoją budowę takie nazywamy. Natomiast są to alkohole, które pełnią funkcję humektantów, czyli takich substancji nawilżających, a to jest bardzo popularna m.in. gliceryna, glikole wszelkiego rodzaju, chociaż co do glikoli akurat są różne zdania i niektórzy uważają, że powinniśmy ich unikać, no ale na ten temat może w tym filmie się nie będę rozwodzić, myślę, że nagram osobny film o glikolach, natomiast rzeczywiście są uznawane za substancje nawilżające. Kolejna substancja to jest na przykład ksylitol, erytrytol, sorbitol, manitol, czyli takie alkohole, które możecie kojarzyć również, jeżeli chodzi o słodziki w przemyśle spożywczym. Także mamy tego trochę i jak widzicie, dużo jest alkoholi, które również mają substancje, mają działanie nawilżające, natłuszczające, nie tylko te negatywne działanie wysuszające, ściągające, nie każdy z nas tego potrzebuje, wysuszenia tak naprawdę żadna skóra nie potrzebuje, więc słuchajcie, uważajcie przede wszystkim na te alkohole, które wymieniłam na początku, czyli na etanol,
na alkohol izopropylowy, na alkohol denaturowany. Pozostałe alkohole są dopuszczalne, musicie oczywiście obserwować swoją skórę, no bo też może się tak zdarzyć, że na jakiś dany alkohol zapachowy możecie być uczuleni albo może Was podrażniać, jeżeli macie bardzo wrażliwą skórę. Tych alkoholi też ogólnie za dużo w naszych kosmetykach nie powinno być, mimo wszystko. Nie mówię może o tych alkoholach tłuszczowych czy nawilżających. Natomiast pamiętajcie o tym, że nie każdy alkohol jest straszny. Jest bardzo też ważne, na jakim miejscu na liście INCI się on znajduje, bo pamiętajcie, że im niżej dany składnik listy, tym jest go po prostu mniej. Im wyżej, tym jest go więcej. Pamiętajcie też, że wszelkie takie nazwy w Waszych składach INCI jak perfum, fragrance, to tak naprawdę również tam alkohole mogą być zawarte i też mogą być to składniki, które mogą Was niekiedy podrażnić, jeżeli macie wrażliwą skórę. Więc musicie obserwować Waszą skórę, natomiast pamiętajcie, że warto mieć tą świadomość i wiedzieć tak naprawdę, co Wam szkodzi, a co nie, bo nie wszystko warto wrzucać do jednego wora, że tak powiem. No i pamiętajcie, że niektóre alkohole mają właśnie te pozytywne funkcje i nawet te alkohole, które Was stricte nie nawilżają, to również mogą pełnić funkcję tego promotora, który pomaga składnikom aktywnym wejść nieco głębiej. Teraz chciałabym na przykładzie niektórych kosmetyków, nie będę tutaj marek pokazywać, bo nie o to chodzi, ale wybrałam sobie kilka kosmetyków jakby od siebie i chcę Wam pokazać, jak te składy szukać, jeżeli chodzi o alkohole. Chcę Wam pokazać, jak wiele kosmetyków dany alkohol może mieć i chcę Wam pokazać na konkretnych przykładach, który alkohol jest w porządku, a który można unikać. Więc na start idzie taka pianka do oczyszczania skóry twarzy, którą używam już jakiś czas temu. Zaczęłam używać jakiś czas temu. Składu tak ogólnie Wam pokażę, ale zaraz Wam przeczytam, czy rzeczywiście możemy tam znaleźć jakieś alkohole. Słuchajcie, na pierwszy rzut jest gliceryna. No więc co, wyrzucamy czy nie? No jak najbardziej gliceryna jest tutaj w porządku. Też jest to alkohol, przypominam. Dalej z tego, co tutaj widzę, to już mamy bardziej przy końcu coś, do czego na pierwszy rzut oka można się przyczepić, a mianowicie mamy tutaj fenokseetanol. Fenokseetanol, nie wiem, czy zobaczycie to, chyba ciężko będzie to zobaczyć. Fenokseetanol, tutaj będzie fenokseetanol. Co to jest? To jest tak naprawdę taka pochodna glikolu, więc również substancja, która bardziej ma za zadanie, akurat fenokseetanol jest konserwantem, bardzo dobrym konserwantem i często jest właśnie w kosmetykach używany, ale jest z tych alkoholi właśnie glikoli pochodzi. Także bardzo często możecie też ten konserwant znaleźć w swoich kosmetykach w małych stężeniach, tym bardziej, że jest przy końcu listy, nie szkodzi naszej skórze. Więc o tym pamiętajcie. Dalej mamy benzylalkohol, który właśnie ma działanie takie zapachowe, o którym Wam wspominałam, więc też jest ok. Dalej mamy perfum, fragrance, mamy geraniol, czyli mamy tutaj alkohol terpenowy, mamy na przykład linalol na końcu, czyli też bardzo popularny alkohol, który ma funkcje zapachowe. Więc słuchajcie, no w tym kosmetyku mamy jakieś tam alkohole, ale nie zauważyłam żadnego z tych zakazanych, które mogłyby zbyt mocno skórę podrażnić. Dalej mamy taki płyn micelarny do oczyszczania skóry twarzy, więc pokażę Wam tutaj tak mniej więcej jaki mamy skład. Nie mamy długiego składu, natomiast czy mamy tutaj jakieś alkohole? Słuchajcie. Dla przykładu, ja tutaj znalazłam na przykład glikol propylenowy, który jest właśnie alkoholem. Glikol propylenowy, i glicerynę, gdzieś tam bardziej na początku listy, więc jest ok. Glikol propylenowy nie każdemu służy, o tych glikolach myślę, że nagram osobny film, natomiast nie jest to ten alkohol z tych serii zakazanych, że tak powiem. Dalej mamy tutaj jakiś krem do rąk. Tutaj nie za bardzo zobaczycie skład, bo jest taki malutki. Pokazuję Wam tak ogólnie, bo wiem, że tego nie przeczytacie, żebyście widzieli, co ja czytam. Mamy glicerynę, mamy jeszcze taką pochodną glicerynę,
i fenokseetanol właśnie też, czyli konserwant, ale na ostatnim miejscu, także też jest to w porządku. Ja nie zauważyłam tutaj przesuszenia mojej skóry dłoni, jeżeli chodzi o ten krem. Dalej mamy taki żel pod prysznic, który również ma bardzo fajny, ciekawy skład, tych takich właśnie delikatnych, nie SLS-y. I co my tu mamy? Pokażę Wam. I tutaj jeżeli chodzi o alkohole, to widzę na przykład linalol, perfum, czyli generalnie mamy tutaj te zapachowe alkohole. No i gliceryna. Gliceryna, jak widzicie, to jest prawie wszędzie, jest to bardzo popularny składnik nawilżający. No i mam jeszcze tutaj dla przykładu odżywka, także wybrałam sobie różne kosmetyki z różnych grup, nie tylko te do twarzy. No tutaj akurat mamy tak z boczku, że tak powiem, rozpisany skład Inchi. I ja tutaj widzę na przykład, już Wam mówię, co ja tu widzę, alkohol benzylowy między innymi, no czyli też ten popularny alkohol, o którym Wam mówiłam pod względem zapachowym. Perfum na końcu. No i to tyle w zasadzie. Także no słuchajcie, jakieś pojedyncze alkohole tutaj mamy, ale jak widać żaden z nich nie jest z tych szkodliwych, wysuszających. Mam nadzieję, że filmik był pomocny i od teraz będziecie wiedzieli, jak rozróżniać poszczególne alkohole, będziecie umieli rozróżnić te nieco bardziej szkodliwe od tych pożądanych, że tak powiem. Dajcie koniecznie znać, co o tym sądzicie, czy unikacie wszelkiego rodzaju alkoholi w kosmetykach, czy może się ich nie boicie. No i zachęcam Was do komentowania, tak jak wspomniałam na początku. Dajcie znać, jakie jeszcze tematy pielęgnacyjne chcielibyście na moim kanale zobaczyć. Ja chętnie poczytam te komentarze i wezmę oczywiście je pod uwagę. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie to zrób, nie przegapisz nowości. No i łapki w górę. Na pewno będzie mi miło, jeśli ten materiał oczywiście był dla Was przydatny. Także co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!